take me away from you. Don't take me away. Nas groby, które są umiejscowione w górach. Hejka, witajcie w najnowszym weekly vlogu. Eliasz się ubiera, dlatego takie odgłosy. W ogóle dzisiaj wstałam wcześniej, około 7. Eliasz się obudził i obudził też mnie, więc zastanawiam się, że w ogóle w tym tygodniu nie budzić się tak o 7, bo czuję się bardzo osobą teraz taką zorganizowaną, może nie zorganizowaną do końca, bo to pierwszy raz, więc udało mi się naprawdę sporo zrobić w tym czasie, więc się zastanawiam, czy w ogóle się nie budzić o 7 i wtedy będę miała więcej czasu na czy montowanie, czy na nagrywanie, czy będę mogła gdzieś sobie na spokojnie pojechać, bo dzisiaj w planie jest pojechać na Nampo. Muszę w końcu naprawić ten mikrofon, który ma ze sobą jakiś problem życiowy. Nie podoba chyba mu się ten nowy kabel, więc trzeba mu sprawić stary kabel. Dziwnie to brzmi, ale na to wygląda. Tak mi się wydaje. Pojadę do takiego sklepu specjalnego, taki a la komis, coś tego, to może pan mi coś poradzi. Matko Elia! I jeszcze z takich rzeczy to dzisiaj także Klaudia przylatuje, słuchajcie, bo będzie samolotem. Teraz samoloty są w miarę tanie do Busan, więc opłaca się lecieć samolotem z samego Seulu. Oczywiście to czasami troszkę więcej czasu nawet niż pociągiem zajmuje, dlatego że musimy dojechać do Incheon, musimy się odprawić, dolecieć do tego Busanu, potem ponownie przejść przez te wszystkie procedury, więc to trochę czasu zajmuje, ale czasami oczywiście jest to lepiej, bo taniej, więc warto korzystać i warto też takie opcje sprawdzać. Mój mąż ostatnio płacił 30 000 w obie strony i teraz Klaudia chyba też płaci 30 000, gdzie w jedną stronę pociągiem potrafi być 60 000, więc naprawdę jest to spora różnica. Dobra, ja tutaj muszę się ogarnąć tym moim dzieckiem, bo widzę, że ono jest nieogarnięte. Wypić kawę, nałożyć makijaż, dać Eliaszowi szczoteczkę do zębów, żeby sobie umył, bo już jest po zjedzeniu i będziemy się zbierać. Będąc w Nampo, oczywiście poleca się, żeby zgubić się w uliczkach i pochodzić troszeczkę, skorzystać ze street foodu oraz może zrobić małe zakupy pamiątkowe, bo naprawdę tutaj można się zgubić, więc troszkę czasu potrzeba. Tak myślę, że z 2 godziny na spokojnie, żeby posprawdzać w każdą uliczkę, aby sprawdzić, co ciekawego mają w sprzedaży, a można naprawdę sporo rzeczy znaleźć.
od jakiejś porcelany, ubrań z second shopu, czyli z drugiej ręki oraz jakieś takie pałeczki, ceramikę, więc naprawdę tego tutaj jest sporo. Jakiś vintage shop. Muszę Wam to pokazać. Patrzcie, są ekologiczne refile i wychodzą taniej. Teraz właśnie zauważyłam, że mikrofon mi się dostosowuje do swetra. Więc go tak mocno nie widać, bo jest specyficzny i jest bardzo duży. Chciałam pokazać Wam go z boku i odwróciłam kamerę, no nie wierzę. Martyna, ogarnięta osoba level hard, tak, dziękuję bardzo, lecimy. Jaśmina, wszystkiego dobrego w nowym roku przedszkolnym. Powodzenia! Oglądam Cię, Natalia. Właśnie oglądam vloga od Natalii i Natalia się powiedziała po prostu o tym, że ma pewną przypadłość, która nie pozwala jej tak sprawnie nauczyć się języka obcego, koreańskiego oczywiście tutaj chodzi. I teraz tak sobie pomyślałam, że, bo ja też mam tą samą przypadłość, ale nigdy nie pomyślałam o tym, że ta przypadłość może mi przeszkadzać w tym, żeby nauczyć języka obcego, koreańskiego właśnie w tym przypadku. Znaczy to nie jest moja wymówka, że po prostu mam problem z nauką języka, bo tutaj wiele czynników wchodzi, ale nigdy raczej nie myślałam w tej kategorii, że ciężej mi jest się nauczyć koreańskiego właśnie przez mój problem z dyslekcją, że mam dyslekcję i nie wiem czemu w ogóle o tym nie pomyślałam, bo przecież to jest jasne, że jeżeli masz problem z polskim, a polski to jest język, to z koreańskim jako koreański też możesz mieć z tym problem. Nie wiem czemu nie wpadłam na to, że nauka koreańskiego może mi właśnie z tego powodu także sprawiać problemy. Tak, oprócz tego, że mam problem z pamięcią, oprócz tego, że nie potrafię się zebrać ostatnio do nauki koreańskiego, raczej staram się, próbuję. To nie jest tak, że olałam to całkowicie, tym bardziej, że sama widzę, że tak jak z mową mam problem, bo mam problem z zapamiętaniem wszystkich wyrazów, z ułożeniem tego wszystko w zdania, to tak rozumienie języka jest na dużo wyższym poziomie. Już potrafię taką mini konwersację, gdzie ktoś więcej do mnie mówi, a ja go słucham i potem odpowiadam w jakiś tam łamany sposób, to jakoś mi to idzie, ale jak już mam na przykład powiedzieć jakieś bardziej złożone zdania, poprowadzić jakąś poważniejszą konwersację, to już mi to gorzej wychodzi. No po prostu nie pomyślałam o tym. Że to mógłby być problem i może właśnie powinnam znaleźć jakieś metody nauki koreańskiego właśnie z tą dyslekcją przy okazji. Muszę popatrzeć na to i się zastanowić w tym temacie. Oczywiście to nie jest obrona i tutaj ja nie mówię tego, żeby, wiecie, żeby się poczuć lepiej i żeby nie dostawać krytycznych komentarzy, bo i tak je będę dostawała ostatnio coraz więcej, ale to nic, to ja o tym nie gadam, na ten temat, ale za to pokażę Wam, co kupiłam. Kupiłam sobie dwie bluzki, dlatego że robię czystkę ogólnie w mojej szafie, ale nie tylko czystkę taką, wiecie, że połowę rzeczy wyrzucam, ale także znajduję rzeczy, które będą mi się podobały i które będę nosiła. Więc kupiłam sobie bluzki, takie klasyczne bluzki, których mi po prostu brakuje. Nie mam dużo bluzek, które fajnie by wyglądały, klasyczne, do wszystkiego pasowały, więc kupiłam sobie zwykłą bawełnianą bluzkę, białą, z takimi fajnymi rękawkami, bo mają taki motyw rękawka fajnego,
więc liczę, że właśnie do jeansów, do takich stylizacji klasycznych będą bardzo fajnie wyglądać. I tego chyba nie kupiłam dla siebie, ale pomyślałam, że za tyle pieniążków to kupię, bo to jest koszula damska, jest to jest Ralph Lauren i jest to rozmiar SK, więc obawiam się, że ja się po prostu w nią nie zmieszczę, bo to jest koszula typowo taliowana, więc po prostu kupiłam, żeby na przykład oddać ją Klaudii, jeżeli by chciała, bo to jest właśnie taka klasyczna koszula i one są ponadczasowe, więc za te pieniądze pomyślałam sobie, nawet jeżeli się w nią nie zmieszczę, to po prostu komuś to sprezentuję. No. Tym bardziej, że oni nie zhaczyli tego, że to jest firmowa koszula i to jest taka porządna bawełna i ma tego konika wyszywanego. Idę sobie zrobić coś do jedzenia, idę sobie zrobić coś do picia i chwilę odpoczynku, będę szła po Eliasza, jeszcze posprzątam troszkę w mieszkaniu przed przyjazdem Klaudii i taki jest plan. Dzisiaj w ogóle chyba będziemy jeść kurczaka i gadać, więc się nie mogę doczekać. A naprawdę pogoda się poprawiła, więc humor mi też tak podskoczył do góry, więc cieszę się. Dobra, zbieram się do roboty. W sobotę specjalnie dla Klaudii zorganizowaliśmy fajną wycieczkę do miejsca, które już kojarzycie z poprzedniego vlogu. Byliśmy na kwitnących morelach. Tym razem kwiaty w pełni zakwitły i mieliśmy możliwość usiąść na czerwonych stoliczkach i skosztować ich jedzenia. Było kalkuksu oraz padżon. Dziewczyny, mój mąż oraz Klaudia wybrali do spróbowania jeszcze Maccoli, czyli wino ryżowe. Do jedzenia przygrywała nam muzyka na żywo i jak możecie zobaczyć, jest pełno ludzi. Co się dziwić, ładna pogoda, do tego piękne kwiaty i dookoła pociąg, więc naprawdę super czas w tym miejscu spędziliśmy, ale czas się wybrać także do kolejnego. Widok oszałamiający. Kwiaty zakwitły już w pełni, więc ten widok jest warty uwagi. Obok jest miasteczko, naprawdę urocze małe miasteczko. Jeżeli potrzebujecie takiego miejsca, żeby się wybrać chociaż na raz i zobaczyć, jak koreańska wieś funkcjonuje, warto wybrać się do Won-do. Tutaj mamy także murale. Ta wioska jest znana z tego właśnie, że oprócz kwiatów, minari, to także mamy do podziwiania piękne murale. I need to say something. I need to check this camera is working. I working. You working. Jesteśmy dzisiaj w Won-do i jest to miasteczko, gdzie byliśmy ostatnio we vlogu ślubnym, ale tym razem przyjechaliśmy z Klaudią, żeby zobaczyć kwiaty oraz mamy piękną pogodę, bo mamy około 20 stopni tutaj, więc jest naprawdę ciepło. Jak widzicie, ja już jestem na krótkim rękawku, mam sukienkę oraz czuję się, że jest mi za gorąco. Świeci słońce bardzo mocno, mam dlatego okulary, ale będziemy teraz lecieć, oglądamy murale. Kwiaty już były, był padżon, było Maccoli, był kalguksu i były truskawki, więc naprawdę cały zestaw super jedzenia. Jesteśmy pełni i będziemy się zbierać powoli do kawiarni. Oczywiście kawa też musi wlecieć. Pamiętajcie, jak powiedziałam wam w ostatnim filmie na temat mieszkańców, którzy się spotykali właśnie w takich domkach, takich zadaszonych miejscach i razem spędzali czas. Dzisiaj tutaj są turyści, czyli przyjechali sobie na wycieczkę. Here is money. Wzięliśmy pieniądze.
1000, czyli około 3 zł. Wspomniałam Wam, że wybieraliśmy się do kawiarni, ale nic w tym miejscu nie nagrałam dla Was. Dlaczego? Bo mieliśmy głowę pełną przygód, więc nie było na to czasu. Dojechaliśmy tam w ogóle autobusem i zostaliśmy, wypiliśmy kawę, wiało niesamowicie, zwalało po prostu parasole na podłogi i niestety później jak mieliśmy wracać z tego miejsca, nie było autobusów. No, to jest taki przykład właśnie w Korei, że nie ufajcie rozkładom jazdy autobusów właśnie na takich wioskach i pamiętajcie też o tym, że nie zawsze przyjedzie za pierwszym razem taksówka. My mieliśmy tą przygodę, że taksówkę zamawialiśmy dopiero chyba z 20 razy przynajmniej, ale w końcu nam się udało. Do 18 spędziliśmy czas w tym czarującym miejscu, widzieliśmy zachód słońca. Razem z Klaudią zastanawialiśmy się, czemu jest to miasteczko tak za mgłą, chociaż ładna była pogoda i nie było informacji o tym, że ma być zanieczyszczenie powietrza. Niestety ta mgła była właśnie informacją o tym, że jakieś 24 km od nas szaleją pożary. Dlatego też helikopter wlatywał do miasteczka, pobierał wodę z rzeki i polewał okoliczne pola oraz lasy, żeby zapobiec rozpowszechnianiu się pożarów. O tym Wam jeszcze wspomnę na końcu filmu. Elia, chcesz trochę... Ostatni co? Not that much people. 와사비 넣고 간장 찍어서 와, 암암. 맛있게 드세요. Tutaj zostań. Krewetka, druga krewetka. Tutaj jest z sosem bazyliowym, a tutaj jest salmon, czyli łosoś. What? Move your ass. O, tutaj. Mój mąż jest nienormalny. Chciałam w ogóle Wam coś już wcześniej pokazać, że zakupiłam na wycieczce olej sezamowy i stwierdziłam, że będę za każdym razem, jak będziemy gdzieś wyjeżdżać na jakąś wycieczkę w jakieś nowe miejsce, to będę stamtąd kupowała sobie jakiś taki małą pamiątkę, upominek i tym razem kupiłam sobie olej sezamowy i w ogóle ten olej sezamowy był ciepły, kiedy 뭐야? I'm ready. 사람들은 보고 있어. 아, 나 안 보잖아. 아니, 여기서 사람들은 보고 이 있어. 사람들? 네? 하나. I za każdym razem, jak właśnie pojadę sobie na jakąś wycieczkę, to będę kupowała. Żałuję tylko, że nie udało mi się tam kupić tego sosu sojowego, ale ze śliwką. Tam ogólnie był, no nie wiem czy popularny taki sos sojowy, ale naprawdę sporo tego sprzedawali, więc myślałam, żeby kupić, ale już do tego sklepu nie wracaliśmy, więc nie udało mi się. Ale mam sos, mam olej
Ogólnie bardzo popularny tam był produkt sos sojowy, ale z śliwką. Chyba 2 sklepy tam sprzedawały i mieliśmy na samo zakończenie kupić, ale niestety mi się nie udało, bo musieliśmy się śpieszyć na pociąg, ale za to mam olej sezamowy. Jak go kupowaliśmy, był już jeszcze ciepły i w ogóle ma taką zawiesinę. Jeszcze nie otwierałam go, dlatego że wolę poczekać z otwarciem, zanim będę go używała, ale ładnie wygląda. Dobra, ja teraz chwilę jeszcze poogarniam. Ostatnio robiłam filmik na temat sprzątania, co pewnie oglądaliście, ale jeszcze takie dopieszczenie mieszkania, ogólnie pościeranie kurzy, te pomieszczenia, których nie udało mi się posprzątać, to będę sobie powoli tak ogarniała. W sensie są one posprzątane, ale nie tak jak powinny. I'm outside looking in. The looks are all different. It happened on a whim. Będziemy sobie zadawać zawsze pod koniec miesiąca. To są też pytania, które możecie zadawać sobie codziennie wieczorem. Marzec jest takim miesiącem trochę depresyjnym, bo już każdy z nas tęskni za wiosną i trochę relacji z dzieciństwa są tak uformowane w mojej głowie, że ja po prostu cały czas uważam, że ja nie muszę się od nich uwolnić, żeby one nie wymyśliły tego, jak wygląda wasze życie, czego wy od tego życia chcecie. Bardzo chciałam, może to jest zbyt skomplikowane, ale mam nadzieję, że po prostu w ten sposób może utożsamić się z tymi słowami, bo chciałam... W końcu mam chwilę czasu, żeby z Wami porozmawiać. Intensywny ten tydzień był. Przepraszam Was bardzo, jeżeli znowu wyszło chaotycznie, ale już znacie mnie, że ja właśnie w takie życie mam i takie weekly vlogi. I jak zauważyliście, byliśmy razem z Klaudią na weekendzie, dużo chodziliśmy, naprawdę intensywnie było. Wypuściłam też dla Was film Clean With Me. Oraz jeszcze w czwartek miałam oprowadzanie 2-osobowej grupy po Busan. Niestety dla nich, ale z plusem, jak już się orientujecie, co się dzieje w Korei, to z plusem dla Korei to właśnie to, że padał deszcz i była intensywna mgła. Niestety dla nich, dlatego że była tak intensywna ta mgła, że nawet za wyciągnięciem ręki nic nie widzieliśmy. Naprawdę, mogłyśmy wyciągnąć rękę i tyle, tak był ograniczony nasz widok. Na szczęście na czas, kiedy byliśmy na świątyni, tej najbardziej popularnej świątyni na Skarpie, to mieliśmy tyle szczęścia, że ta mgła troszkę ustąpiła i widok na świątynię mieliśmy, mogliśmy porobić właśnie zdjęcia. Potem wybraliśmy się na Orikjudo i 2 godziny, prawie 2 godziny zajęło nam dotarcie ze świątyni na Orikjudo i w tym czasie niestety mgła była przeogromna. Wszystko taka ogromna zawiesina, przez co nie mieliśmy okazji zobaczenia niczego. Oczywiście tam było narcyzy, więc i tak mieliśmy okazję, żeby porobić zdjęcia troszkę z narcyzami. Same Orikjudo, czyli skywalk na Orikjudo został zamknięty. Tutaj musicie pamiętać, że wszystkie skywalki są pozamykane w trakcie deszczu, w trakcie niedogodnych warunków pogodowych, z powodu oczywiście śliskiej nawierzchni, można się przewrócić, zranić się, więc w tych dniach skywalki są zamknięte. My tam tak naprawdę specjalnie też przyjechaliśmy po te kwiaty oraz mieliśmy okazję, żeby wysłać pocztówkę do Polski za darmo. Jest taka opcja, że po roku wysyłają te pocztówki w miejsca naszego zamieszkania, dzięki czemu była także jakaś dodatkowa atrakcja. Potem pojechaliśmy na Hyniumał, gdzie przeszliśmy się, dziewczyny nazwały to małe Santorini i tam była kawa oraz małe zakupy na pamiątki. Po tym miejscu wybraliśmy się oczywiście na Gamcheon Village, czyli
wioskę kolorowych domków. Tam było naprawdę przyjemnie, krótki spacer, zdjęcia z oczywiście małym księciem i Liskiem. Potem przyjechał po nas mój mąż i pojechaliśmy na górę, żeby zobaczyć widok nocą. No niestety nie spodziewaliśmy się, że ta mgła będzie aż tak silna, dlatego że nic nie było widać. Co prawda była przejażdżka, spacer, ale niestety warunki pogodowe mogą zepsuć taką wycieczkę, więc jeżeli będziecie się wybierać w podróż do Busanu, to pamiętajcie, że jednak pogoda potrafi nam splatać figle i właśnie tego dnia, kiedy dziewczyny przyjechały, musiało padać i być okrutna mgła. Ale i tak dobrze się bawiły, z tego co powiedziały, to naprawdę fajnie spędziły czas, więc to jest najważniejsze. I właśnie teraz przejdźmy do niestety tych takich smutniejszych newsów, bo jak już pewnie słyszeliście, media trąbią nie tylko o tym, że bardzo silne pożary. Na szczęście okolica Busanu, tutaj ten teren nie jest zagrożony pożarami. Co prawda nie wolno wchodzić raczej uprawiając hiking w Busan, także powinniśmy mocno uważać, żeby nie zapruszyć pożaru, a jeżeli przez pomyłkę zapruszymy, to oczywiście szybki kontakt do straży pożarnej, do całej obsługi, żeby po prostu to ugasić w jak najszybszym czasie. Pożary w Korei są spowodowane tym, że jest bardzo, bardzo sucho. Tak jak lato jest bardzo wilgotne i potrafi dochodzić do 100% wilgotności, to tak zimą spada do 20-50% i niestety Busan jest taką okolice Busanu i ogólnie tego nadbrzeża po zachodniej stronie niestety są wietrzne. Te wiatry są porywiste, często zmieniające kierunki, dlatego potrafią być bardzo zdradzieckie i powodują szybkie rozprzestrzenianie się pożarów. Niestety z tego co orientuję się i teraz czytam w newsach, to jest najgorszy pożar, albo jeden z najgorszych i z tego co słyszę, to jest jeden z najgorszych pożarów, które do teraz trawiły Koreę, a na pewno jeden z najgorszych od 2000 roku. Pożar strawił 36 000 hektarów lasów oraz niestety domostw. Także 36 000 właśnie rezydencji zostało doszczętnie spalonych, około 33 do 36 000 ludzi zostało ewakuowanych, z czym 20 000 powróciło już do swoich domów, a 16 000 zostało nadal w schroniskach. Na ten moment 27 osób straciło swoje życie, w tym z tego co słyszałam 4 strażaków, więc naprawdę to jest ogromnie smutne, kiedy jeszcze strażacy, którzy ratują i starają się ugasić pożar, tracą życie. Jak także usłyszeliście, wiele zabytków, tak jak ich tysiącletnia świątynia została doszczętnie spalona. Na szczęście mnisi zostali poinformowani wcześniej i udało się uratować niektóre artefakty. Do tego 900-letnie drzewo zostało doszczętnie spalone, wiecznie zielona dolina nie przetrwała tego pożaru oraz w Ulsan fortece niestety także zostały strawione przez pożary. Jest to bardzo smutna wiadomość. Myślałam, że nigdy nie będę musiała o takich informacjach Was informować, ale od ostatniego roku to jest po prostu jakiś ciągły czas nieszczęść tutaj w Korei. Mam nadzieję, że to w końcu się skończy i będziemy mogli odetchnąć ze spokojem na bardzo długi czas, ale jak na razie to, co się dzieje, naprawdę już zaczyna nas mocno stresować. Niestety też ten deszcz, który był w czwartek, nie był wystarczającym deszczem na to, żeby ugasić. Z 3 takich ognisk dużych pożarowych, jeden z nich został ugaszony, a 2 nadal są gaszone.
Jeżeli chodzi o alerty, dostajemy właśnie alerty, żeby uważać, żeby nie zbliżać się, że jak uprawiamy hiking w górach, to właśnie uważać na to, żeby nie zapruszyć ognia. Prawdopodobnym przyczyną z tego, co wyczytałam w mediach, chociaż nie jest to do końca potwierdzona informacja, to to, że właśnie nieodpowiedzialność ludzi doprowadziła do tego, że te pożary w ogóle zostały zapruszone. Koreańczycy często jeżdżą właśnie na groby, które są umiejscowione w górach. I tam w trakcie obrządków często używają ogień i niestety prawdopodobną przyczyną jednego z pożarów jest właśnie to, że w taki sposób ten pożar został zapruszony. Dlatego, że jeżeli będziecie w Korei kiedykolwiek na przełomie zimy i wiosny oraz jesieni i zimy, uważajcie na to, jak uprawiacie hiking, żeby nie używać niczego, co by mogło spowodować pożar, dlatego też właśnie do tych pożarów może dojść i niestety przez to, że te wiatry są naprawdę tutaj w tej okolicy silne, dlatego często zakładam moje włosy za uszy, bo inaczej latają mi na wszystkie strony. Dlatego też trzeba bardzo uważać, aby nie zaproszyć takiego ognia. Mam nadzieję, że w kolejnych vlogach nie będę musiała Wam już informować o żadnych smutnych wydarzeniach. Jak będzie coś z update'ów właśnie pożarowych, to na pewno na moim kanale dostaniecie update. A do tego czasu po prostu trzymajcie kciuki, to jest moja prośba o to, żeby te pożary się skończyły i żadnych smutnych informacji nie będę musiała Wam więcej przekazywać. Do usłyszenia i pa!